Każdego dnia miliony Polaków podpisują dokumenty, odbierają telefony, witają sąsiadów i wymawiają nazwisko, nie zastanawiając się ani przez chwilę, co się za nim kryje. Bednarz, Bartnik, Flis, Kołodziej. Brzmią zwyczajnie. Można by pomyśleć, że to proste nazwiska, które nie mają w sobie nic szczególnego. Ale historia mówi co innego. Za każdym z nich stoi zaginiony zawód, zapomniany świat. Polska codzienność, która minęła wieki temu i która żyje dalej, ukryta w nazwisku na drzwiach, w paszporcie, na nagrobku. Zanim jednak zagłębimy się w tę podróż, chwila przerwy na słowo do Was. Większość z Was ogląda nas przez telewizor i wiemy, że subskrypcja stamtąd nie jest łatwa. Ale jeśli ta opowieść Was porusza, zróbcie jedno. Udostępnijcie ją. Wyślijcie to wideo komuś, kto nosi jedno z tych nazwisk. Komuś, kto nigdy nie słyszał, skąd ono pochodzi. Każde udostępnienie sprawia, że te zapomniane światy docierają do nowych rodzin. Jeśli możecie, subskrybujcie z telefonu lub komputera. Dziękujemy z całego serca. Zacznijmy od tego, co czyni polskie nazwiska wyjątkowymi na tle innych europejskich tradycji onomastycznych. W większości krajów Europy Zachodniej nazwiska dziedziczne upowszechniły się mniej więcej w tym samym czasie. W późnym średniowieczu, między XIV a XVII stuleciem, ale Polska miała coś wyjątkowego. Ogromną rzeszę chłopów i rzemieślników, którzy nazwisko otrzymywali zazwyczaj od jednej z trzech rzeczy. Od miejsca, skąd pochodzili, od cechy wyglądu lub charakteru, albo od zawodu, który wykonywali. I właśnie te zawodowe nazwiska okazały się jedną z najbogatszych skarbnic historii, jaką naród może posiadać. Bo za każdym takim nazwiskiem stoi nie tylko człowiek, lecz cała epoka. Bednarz. Dzisiaj to po prostu nazwisko, ale w XIV-wiecznym Krakowie bednarz był człowiekiem, bez którego cała gospodarka stałaby w miejscu. Dosłownie. Bednarz wyrabiał beczki, kadzie, wiadra, cebrzyki, drewniane pojemniki łączone ze sobą klepkami i obręczami z metalu lub drewna. Brzmi niepozornie, prawda? Ale wyobraźcie sobie świat bez lodówek, bez plastikowych pojemników, bez szklanych słoików. W takim świecie beczka była absolutnie niezbędna do wszystkiego. Do przechowywania piwa, miodu, kapusty kiszonej, śledzi solonych, masła, oleju, ziarna, mąki, wody. Miód był jednym z najważniejszych produktów eksportowych średniowiecznej Polski. I każdy szmatek miodu opuszczający kraj trafiał do beczki bednarza. Piwo ważone w klasztorach benedyktyńskich i cysterskich trafowało do jego beczek. Cechy bednarskie w Poznaniu wzmiankowane są w źródłach z końca XV stulecia. W Toruniu, mieście krzyżackim i hanzeatyckim, bednarze i łagiewnicy tworzyli odrębne korporacje zrzeszające dziesiątki mistrzów. W samej Warszawie ulica Bednarska, jedna z najstarszych ulic w mieście prowadząca od Starego Miasta ku Wiśle, wzięła swoją nazwę od bednarzy, którzy zamieszkiwali jej górną część jeszcze przed rokiem 1743, jak odnotowuje Kwiryna Handke w swoim dziele o dziejach Warszawy opisanych przez nazwy ulic. Bednarski rzemieślnik w średniowiecznym mieście zarabiał przyzwoicie i cieszył się szacunkiem, bo jego wyroby były tak niezbędne jak chleb. Kiedy dziś ktoś nosi nazwisko bednarz, bednarczyk, bednarski, nosi w sobie echo tej codziennej, niezbędnej, zapomnianej pracy. Ale był w Polsce zawód, który łączył rzemiosło z leśną przygodą i prawdziwym niebezpieczeństwem. I który dziś zanikł niemal zupełnie. Bartnik. Bartnik to pszczelarz, ale nie taki, jakiego znamy dziś z uli ustawionych na polanie przy słonecznym wiejskim domku. Bartnik to człowiek, który hodował pszczoły w barciach, wydrążonych dziuplach wykutych specjalnym narzędziem, pieśnią, w pniach starych drzew leśnych, najczęściej sosen, dębów i jodeł, w drzewach liczących po 100, 200, a niekiedy i 300 lat. Barcie drążono na wysokości kilku metrów, a niekiedy nawet 20. I Bartnik musiał się tam wspinać, używając specjalnego sprzętu. Leziwa.
czyli pętlicowego sznura z ławeczką, na której siedział podczas wspinaczki. Praca w lesie, z dala od osad, była niebezpieczna w stopniu trudnym do wyobrażenia. Niedźwiedzie grasowały wokół Barci, wabione zapachem miodu. Bartnik musiał zabezpieczać pnie. Wbijano pod dziuplami ostre żelazne haki i zaostrzone pale w ziemię, by drapieżnik, drąc sobie łapy, odstraszył się od Barci. Ibrahim ibn Jakub, arabski kupiec i podróżnik, opisując kraj Mieszka I już w 965 roku, pisał, że kraj ten obfituje w miód. I jest to jedna z najwcześniejszych wzmianek o bartnictwie na ziemiach polskich. Gal Anonim w swojej kronice z początku XII wieku pisał o ogromnej obfitości pszczół i miodu w państwie Piastów. Bartnicy organizowali się w bractwa bartne ze starostą miodowym na czele. Podlegali specjalnemu prawu bartnem, a za kradzież pszczół z cudzej Barci groziło wygnanie z puszczy, a w skrajnych przypadkach nawet kara śmierci. W 1521 roku w lasach miejskich Torunia odnotowano 383 barcie osiadłe i 316 pustych. Zebrano z nich 14 beczek miodu, a wśród bartników pracujących dla miasta dokumenty wymieniają polskie nazwiska: Otrąbka, Sobiech, Wawrzyniec, Kawka. To był świat, który w XIX stuleciu zniknął niemal zupełnie, bo państwa zaborcze zakazały bartnictwa z obawy o pożary lasów, a tartaki okazały się cenniejsze niż leśne pasieki. Ostała się nazwa. W lasach Roztocza i Puszczy Białowieskiej zachowały się stare drzewa bartne jako pomniki przyrody i kultury. I ostało się nazwisko: Bartnik, Bartnicka, Bartnicki. Nazwisko człowieka z puszczy, który miał więcej odwagi niż niejeden rycerz. Z głębi lasu przenosimy się teraz na rzekę. I tu pojawia się jedno z najstarszych polskich nazwisk zawodowych, odnotowane w dokumentach już w roku 1671. Flis. Flis to jest spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do niej przypadającymi. Tak zatytułował swój słynny poemat Sebastian Fabian Klonowic w roku 1595. I ten tytuł mówi wszystko. Flis to flisak, człowiek, który spławiał towary rzekami. Wisła, Narew, Bóg, San, Dunajec. Całe dorzecze polskich rzek przez wieki służyło jako gęsta sieć dróg wodnych, a flisacy byli jej kapitanami. Spławiali drewno, zboże, miód, smołę, sól, wosk. Płynęli sezonowo od wiosny do jesieni, kiedy rzeki były dość głębokie. I każdego roku tysiące chłopów z nadrzecznych wsi wsiadało na łodzie zwane szkutami, komięgami, dubasami i galarami, by wzdłuż Wisły dopłynąć aż do Gdańska, skąd towary trafiały do całej Europy przez hanzeatyckie porty. Flisak znał rzekę jak własną kieszeń. Wiedział, gdzie są mielizny, gdzie prąd jest zdradliwy, gdzie skały czekają pod wodą, gdzie warty można dobić do brzegu na nocleg. Kultura flisaków była odrębna i rozpoznawalna. Mieli własny slang, własne pieśni, własne obyczaje, własną hierarchię na statku. Klonowic opisywał ich życie jako pełne hardości i szorstkich żartów, ale i pewnej dumy. Bo flisak widział więcej świata niż niejeden szlachcic. Miasto Kazimierz Dolny nad Wisłą, dziś jedno z najpiękniejszych polskich miasteczek renesansowych, ze spichlerzami Celejowskim i przybyłów stojącymi przy rynku, zbudowało całą swoją świetność XVI-wieczną właśnie na handlu zbożem spławianym Wisłą przez flisaków z Małopolski do Gdańska. Gdy ktoś nosi dziś nazwisko Flis lub Flisak, nosi echo tych nieustraszonych ludzi wody. Każda polska wioska, każde miasto miały jedno miejsce, które służyło jednocześnie jako gospoda, sala sądowa, giełda towarzyska, punkt informacyjny i schronisko dla podróżnych. To miejsce to karczma, a człowiek, który ją prowadził, zostawił po sobie nazwisko – karczmarz. Karczmy istniały na ziemiach polskich od wczesnego średniowiecza. Gal Anonim wspomina je już w XII stuleciu. W dokumentach z 1260 roku wzmiankuje się karczmę przy lokacji wsi Buków na prawie niemieckim przez biskupa wrocławskiego.
W Bodzentynie na przełomie XVI i XVII stulecia, w miasteczku liczącym zaledwie około 1300 mieszkańców, działało aż 9 karczm. Karczmarz musiał być człowiekiem wielu talentów, trzeźwym w tłumie pijaków, uprzejmym wobec trudnych gości, czujnym, by uśmierzać bijatyki i dyplomatycznym, by obsługiwać zarówno chłopa, jak i szlachcica bez awantur. Przepisy z XVII stulecia, cytowane przez Zygmunta Glogera za Jakubem Kazimierzem Chaurem, nakazywały karczmarzowi trzymać muzykę, dudę i skrzypka, bo szynk bez muzyki był, jak mówiono, wozem bez smarowidła. Karczmarz miał mieć sprawiedliwe miary, nie kreślić podwójnych kresek kredą na tabliczce zamiast jednej, być ludzki, każdemu uprzejmy i czujny. Był zarazem sklepikarzem, szynkarzem, nieraz i lichwiarzem, a często jedynym człowiekiem we wsi, który umiał pisać i liczyć. W chrzcielnej księdze parafii Chocznia w roku 1607 zanotowano, że swoje dziecko ochrzcił tam Stanisław Karczmarz z żoną Katarzyną. Jedno z wielu świadectw, że to nazwisko jest stare i prawdziwe. Dziś karczmarz przetrwał w różnych formach, ale szczególnie godna uwagi jest forma kaczmarek. Jedno z 50 najczęstszych nazwisk w Polsce, noszone przez kilkaset tysięcy osób. Ale historia ta zmienia się, gdy dochodzimy do człowieka, który nie tylko budował domy, lecz który, według legendy, zbudował całą Polskę. Cieśla. Cieśla to rzemieślnik wielkich form, budowniczy domów, mostów, młynów, kościołów, okrętów. W Polsce drewnianej, a taką była przez wieki, nim kamień i cegła upowszechniły się szerzej, cieśla był architektem codzienności. Kościoły, domy, mosty, palisady grodów, spichlerze, stodoły. Wszystko budowane z drewna przez stulecia, bez gwoździ, na drewniane kołki, z precyzją, która zadziwiała obcych. Cechy cieślackie istniały w Krakowie i Poznaniu od XIV stulecia. Ale to, co czyni nazwisko cieśla wyjątkowym, to jego związek z mitem założycielskim. Bo cieśla i kołodziej, mąż roboczy z ludu, stał u kolebki legendy o powstaniu Polski. Rzemieślnik bez ziemi, bez herbu, bez pieczęci, a jednak wybrany przez historię. A tuż obok cieśli, w warsztacie pełnym dymu i odgłosów Czółenka, pracował tkacz. Tkacz. W XIV stuleciu, gdy wielkie polskie miasta Kraków, Poznań, Toruń, Gdańsk przeżywały swój handlowy rozkwit, tkacze byli jedną z najpotężniejszych i najlepiej zorganizowanych grup rzemieślniczych. Cechy tkackie w Krakowie wzmiankowane są już w dokumentach z XIV stulecia. Tkano sukno, płótno lniane, a damaszek. Słynne krakowskie cechy sukiennicze zaopatrywały cały kraj i eksportowały wyroby przez Wrocław i Gdańsk na europejskie rynki. Sukiennica na krakowskim rynku, jeden z najpiękniejszych renesansowych budynków Polski, wzniesiony w XIV stuleciu za Kazimierza Wielkiego i przebudowany w XVI, jest pomnikiem tej branży. Tkacz pracował przy warsztacie tkackim, uderzając czółenkiem między nitki osnowy, tworząc metr po metrze materiał, który chodził na ciała możnych i ubogich. Gdy ktoś nosi dziś nazwisko tkacz lub tkaczyk, nosi echo zawodu, bez którego nie byłoby ani ubrania na plecach polskich rycerzy, ani całunu na ich ciele po śmierci. Ale jest jedno polskie nazwisko zawodowe, które niesie w sobie coś wyjątkowego, bo łączy rzemiosło z legendarnym mitem założycielskim całej polskiej państwowości. Kołodziej. Kołodziej to rzemieślnik wyrabiający koła, do wozów, do karet, do młynów. W świecie bez samochodów koło było fundamentalnym wynalazkiem cywilizacji, a kołodziej był człowiekiem, od którego zależała mobilność całej społeczności. Wyrabiał piasty, szprychy, obręcze i skuwał je żelazem, by wytrzymały tysiące kilometrów polskich dróg. Ale to nie jest powód, dla którego kołodziej jest wyjątkowym nazwiskiem. Wyjątkowe jest dlatego, że właśnie tym zawodem, według Galla Anonima, piszącego na początku XII stulecia na dworze Bolesława Krzywoustego, trudnił się legendarny przodek pierwszej polskiej dynastii. Piast Kołodziej z Kruszwicy, syn Hościska, mąż Rzepichy,
ojciec Siemowita. Był człowiekiem, który kował koła i przyjął pod swój dach 2 tajemniczych wędrowców odpędzonych od bram zamku niegościnnego Popiela. Za tę gościnność napój i jedzenie cudownie się mnożyły, a Piast i jego potomkowie objęli władzę nad Polanami, dając początek dynastii, która rządziła Polską przez przeszło 400 lat. Czy ta historia jest prawdą historyczną? Historycy są ostrożni. Profesorowie Kazimierz Jasiński i Paweł Żmudzki, analizując przekaz Galla, wskazują, że kronikarz zapewne znał tradycję dynastyczną, lecz szczegóły mógł ubarwiać. Jednak ważniejsze jest co innego. Przez 1000 lat Polacy przywoływali Piasta jako symbol tego, że skromność, uczciwość i gościnność mogą więcej niż bogactwo i pycha. I każdy, kto dziś nosi nazwisko Kołodziej lub Kołodziejczyk, nosi w sobie imię człowieka, który według legendy zapoczątkował Polskę. Tak daleko zaszliśmy, a jest jeszcze wiele historii do opowiedzenia. Mieliśmy bednarza i bartnika, flisaka i karczmarza, cieśle, tkacza i kołodzieja. Ale polska historia rzemiosła jest jak stary las. Im głębiej wchodzisz, tym więcej odkryjesz. Zostało nam jeszcze 13 nazwisk i 13 światów. Szewczyk. Szewc był człowiekiem niezbędnym w każdym polskim mieście, bo buty, choć dziś brzmią banalnie, w średniowieczu były dobrem wartościowym i kosztownym. Szyte ręcznie z prawdziwej skóry, trwały latami, jeśli dobrze się nimi opiekować. Cechy szewckie w Krakowie i Poznaniu działały od XIV stulecia. W Poznaniu do połowy XV stulecia działały już cechy rymarzy, szewców, garbarzy, sukienników, piekarzy i rzeźników. I wszystkie cieszyły się statusem prawnym i ekonomicznym, który do dziś zaskakuje rozmachem. Szewc, od którego pochodzi to nazwisko, to mistrz cechu, ale szewczyk to najprawdopodobniej czeladnik lub terminator, czyli uczeń. Tak samo krawiec był mistrzem, a krawczyk czeladnikiem. To drobne rozróżnienie mówi nam o całym systemie cechowym. Nazwisko opisywało nie tylko zawód, lecz nawet pozycję hierarchiczną w tym zawodzie. Rybak. Polska to kraj rzek i jezior. Wisła, Odra, Warta, Bóg, Narew i dziesiątki tysięcy jezior na Mazurach, Suwalszczyźnie i Kujawach. Ryba była jednym z podstawowych produktów spożywczych w średniowieczu, zwłaszcza w dni postne, a w kalendarzu katolickim było ich ponad 140 w roku. Karp, szczupak, sum, lin, leszcz, ryby z jezior mazurskich, śledzie solone z Bałtyku, łososie i trocie z Wisły trafiały na stoły zarówno biednych, jak i bogatych. Rybacy z nadwiślańskich wiosek, z mazurskich wsi, z nadbrzeżnych osad Bałtyku tworzyli jedną z największych grup zawodowych na ziemiach polskich. Nadawano im specjalne prawa, zwolnienia z pańszczyzny, własne jurysdykcje. A ich zawód przetrwał w nazwisku, które dziś nosi wielu Polaków. Rybak, Rybaczyński, Rybkowski, Stolarczyk. Stolarz to mistrz obróbki drewna. Nie budowniczy domów, to cieśla, lecz specjalista od wnętrz, wyrobów mebli, skrzyń, drzwi, okiennic, ołtarzy kościelnych. W Polsce XIV i XV stulecia, gdy kościoły parafialne rosły w każdej wiosce fundowane przez szlachtę i mieszczan, stolarz był człowiekiem bez przerwy zajętym. Ołtarze, ławki, konfesjonały, ambony, stalle klasztorne, wszystko drewniane, rzeźbione ręcznie, niekiedy złocone. Wielkie gotyckie poliptyky, jak słynny ołtarz Wita Stwosza w krakowskim kościele mariackim, ukończony w 1495 roku, stały na ołtarzach wykonanych właśnie przez stolarzy mistrzów. A stolarczyk, podobnie jak szewczyk i krawczyk, to czeladnik w nauce. Uczeń pracujący u mistrza, który jeszcze nie miał własnego warsztatu, lecz już wiedział, że kiedyś będzie mistrzem. Kucharczyk. Kucharz wzmiankowany jest w polskich dokumentach już od XII i XIII stulecia jako pracownik służby dworskiej. Ludność służebna zwana kuchary. I jej ślady widoczne są do dziś w nazewnictwie miejscowości. Kuchary w Mazowieckiem, kuchary kościelne w Wielkopolsce.
Dworskie kuchnie króla Kazimierza Wielkiego w XIV stuleciu były legendarne. Kroniki opisują uczty, na których podawano dziesiątki dań. Sprowadzano korzenie i egzotyczne składniki przez gdańskich kupców. Kucharczyk to pomocnik w kuchni. Przyszły kucharz uczący się od mistrza. Z kucharczyka, który dobrze gotował, miał wyobraźnię i szczęście. Mógł wyrosnąć wielki kuchmistrz na dworze królewskim. Jeden z najważniejszych urzędników domowego zarządu dworu – kupiec. Kupiec to w średniowiecznej Polsce nie tylko sprzedawca. Był łącznikiem między miastami, nosicielem informacji, człowiekiem, który poznał więcej świata niż niejedna szlachta. Krakowscy kupcy w XIV i XVI stuleciu handlowali z Wenecją, Lwowem, Wrocławiem, Norymbergą i Gdańskiem. Transportowali sukno, korzenie, skóry, futra, sól, wosk, ołów ze śląskich kopalń, szlaki kupieckie, Via Regia biegnąca z zachodu przez Wrocław do Krakowa i dalej na wschód, Via Marchika łącząca Wielkopolskę z Pomorzem, były głównymi nerwami polskiej gospodarki. Rodziny kupieckie, jak Bonerowie, Morsztynowie, Morstenowie, dochodziły do ogromnych majątków i politycznych wpływów. A skromny kupiec z rynku małego miasta zostawiał po sobie nazwisko, które nosi jego potomek dziś, nieraz w zupełnie innym zawodzie. Ślusarski. Ślusarz to rzemieślnik od żelaza obrabianego na zimno. Nie kowal, który kuł metal na gorąco przy ogniu, lecz specjalista od zamków, klamek, wrzeciąców, zawiasów, krat, szkatułek, skarbczyków. Cechy ślusarskie pojawiają się w polskich miastach w XV stuleciu. Ślusarz otwierał i zamykał świat. Dosłownie, bo bez dobrych zamków żaden skarbiec, żaden dom, żaden kościół nie był bezpieczny. Gdy w XV stuleciu zaczęły się upowszechniać zegary wieżowe w polskich miastach, w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, ślusarze stali się tymi, którzy je konserwowali, naprawiali i regulowali. Ślusarz był człowiekiem precyzji w świecie grubego rzemiosła. Garbarz. Garbarstwo to jeden z najstarszych i najbardziej niezbędnych zawodów i jeden z najbardziej cuchnących. Garbarz przerabiał skórę zwierzęcą, surową, sztywną, szybko gnijącą, w miękki, trwały materiał do wyrobu butów, pasów, sakw, siodeł, rękawic i pancerzy. Proces garbowania był długi, żmudny i wymagał dostępu do kory dębowej, z której gotowano wywar do moczenia skóry przez tygodnie lub miesiące. Garbarnie lokowano zawsze przy rzekach lub potokach, z dala od centrów miast, bo smród fermentującej skóry był nie do wytrzymania. W Poznaniu w roku 1438 cech garbarzy podzielił się na dwa odrębne cechy. Białoskórników zajmujących się skórami delikatniejszymi na odzież i czerwonoskórników zajmujących się grubą skórą na obuwie i rynsztunek wojskowy. To rozróżnienie, tak precyzyjne i profesjonalne, mówi nam, jak zaawansowana była organizacja rzemiosła w Polsce XV stulecia. Kramarz. Kramarz to kupiec z kramu, z budki handlowej, ze straganu targowego. Podczas gdy wielcy kupcy podróżowali z wozami przez pół Europy, kramarz działał lokalnie, na rynku miejskim, pod ratuszem, przy kościele w dzień odpustu, na jarmarku. Sprzedawał wszystkiego po trochu. Igły, nici, grzebienie, wstążki, małe ozdoby, przyprawy, miód, wosk, kawałki tkaniny. Był pierwszą osobą, od której mieszczanin mógł coś kupić bez wychodzenia poza miasto. Polskie słowo kramarz pochodzi ze średnio wysokoniemieckiego kramaere, handlarz. I przez to słowo widać jeden z wielu śladów historycznych kontaktów polskich miast z osadnikami i kupcami niemieckimi, którzy od XIII stulecia licznie osiedlali się w polskich miastach lokowanych na prawie magdeburskim. Stelmach. Stelmach to rzemieślnik wyjątkowy. Wyrabiał całe pojazdy, wozy i sanie z wszystkimi ich elementami. Nie samo koło, to kołodziej, lecz cały pojazd. Dyszel, kozy, skrzynie do towarów, płozy sań. Cechy stelmachów wzmiankowane są w polskich miastach w późnym XV stuleciu. W Polsce, gdzie przez pół roku ziemia pokryta była śniegiem i lodem, sanie były równie niezbędne jak wozy,
a niekiedy bardziej, bo po zamarzniętych rzekach i zaśnieżonych polach jechało się szybciej niż po rozmiękłych wiosennych drogach. Stelmach był budowniczym zimowych traktów. Każda polska wioska, każdy dwór szlachecki, każdy klasztor potrzebował i wozu, i sań. I każdego z nich budował Stelmach. Nazwisko Stelmach, Stelmasiak, Stelmaszewski czy Stelmaszczyk nosi w sobie tę zimową, solidną historię. Ogrodnik. W średniowiecznych miastach polskich, w Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Wrocławiu, Lwowie, ogrodnicy dostarczali jarzyn owoców i ziół bezpośrednio na rynkowe stoiska. Nie byli to hobbyści, lecz zawodowi producenci żywności, którzy uprawiali warzywa i owoce na gruntach miejskich i podmiejskich, niekiedy na kilku lub kilkunastu zagonach jednocześnie. Kapusta, marchew, cebula, pory, pietruszka, buraki trafiały na stoły mieszczan i zakonników. Ogrodnik dbał też o ogrody przyklasztorne, w których hodowano rośliny lecznicze, przy klasztorach benedyktyńskich w Tyńcu i Lubiniu, przy cysterskich klasztorach w Mogile, Wąchocku, Jędrzejowie. Ogrody ziołowe były przez wieki prawdziwymi aptekami, w których braciszek ogrodnik uprawiał lawendę, miętę, melisę, szałwię i dziesiątki innych roślin leczniczych i kulinarnych. Ktoś, nosząc dziś nazwisko ogrodnik lub ogrodniczak, nosi ciszę tych klasztornych ogrodów. Piwowar. Piwo w Polsce średniowiecznej pełniło rolę, którą dziś pełni woda mineralna. Było podstawowym, codziennym napojem, bezpieczniejszym od często skażonej wody studziennej. Ważono je wszędzie, przy karczmach, przy klasztorach, na dworach szlacheckich, w miastach. Cechy piwowarskie wzmiankowane są w polskich miastach od XIV stulecia. Wyroby krakowskich, poznańskich i toruńskich piwowarów eksportowano do sąsiednich krajów. W klasztorze benedyktynów w Tyńcu pod Krakowem, jednym z najstarszych klasztorów w Polsce, wzniesionym na wapiennym wzgórzu nad Wisłą już w drugiej połowie XII stulecia, tradycja ważenia piwa była żywa przez wieki i trwa do dziś. Tynieccy benedyktyni ważą piwo klasztorne, kontynuując tradycję, która ma niemal 1000 lat. Piwowar, który dawał miastu piwo, dawał mu jednocześnie higienę i radość. I dwie te rzeczy przez stulecia były warte dobrego nazwiska i szacunku sąsiadów. Zdun to jedno z tych nazwisk, które dziś brzmią zupełnie obco, bo zawód zduna zniknął z codziennego języka i z codziennej rzeczywistości. Zdun to rzemieślnik budujący i naprawiający piece. Piece kaflowe ogrzewające izby szlacheckie i mieszczańskie, piece chlebowe w piekarniach i chłopskich chatach, paleniska kuchenne w klasztorach i dworach. W świecie bez centralnego ogrzewania, bez gazu, bez elektryczności, piec był sercem każdego domu. Zdun był budowniczym tego serca. Kafle zduna, ceramiczne, glazurowane, często ozdobnie malowane w rośliny, zwierzęta lub sceny biblijne, były ozdobą szlacheckich i mieszczańskich komnat. Zachowały się piece kaflowe z XVI i XVII stulecia w zamkach polskich, w komnatach Wawelu, w zamku w Baranowie Sandomierskim, renesansowej perle architektury polskiej i w wielu innych miejscach. I przy każdym z tych pieców stał kiedyś zdun, cierpliwie układając kafle, dbając o to, by ciepło trzymało się jak najdłużej w zimowe polskie noce. Nazwisko Zdun lub Zdunowski nosi w sobie ten ciepły, cichy, zapomniany zawód. Na końcu tej listy stoi człowiek, który strzegł czegoś cenniejszego niż złoto. Strzegł lasu. Leśniewski. Leśnik lub leśny to w dawnej Polsce strażnik królewskich lub szlacheckich dóbr leśnych. Człowiek, który pilnował, by nikt nie ścinał drzew bez zezwolenia, nie kłusował na zwierzynę łowną, nie kradł drewna na opał i nie zachodził w miejsca, gdzie miał zakaz wstępu. Lasy w Polsce były w średniowieczu zasobem o kluczowym znaczeniu ekonomicznym. Dostarczały drewna budowlanego i opałowego, smołę i terpentynę do uszczelniania statków i łodzi, zwierzynę łowną dla stołów szlacheckich, miód bartniczy, drzewo do budowy kościołów i grodów. Kto kontrolował las, kontrolował gospodarkę. Leśnicy zapisywani są w dokumentach polskich już od XIV stulecia.
Ich obowiązkiem było patrolowanie dóbr leśnych, Puszczy Białowieskiej, Puszczy Knyszyńskiej, Puszczy Sandomierskiej, dziesiątek mniejszych puszcz i borów i donosić właścicielowi lub staroście o wszelkich naruszeniach. Za nielegalny wyrąb groziły kary pieniężne, a za powtarzające się kłusownictwo konfiskata mienia. Leśniewski, Leśniak, Leśnik. Każde z tych nazwisk nosi w sobie ciemność staropolskiej puszczy, świt nad mokradłami Narwi i ciszę, w której człowiek nasłuchiwał, czy gdzieś nie pada nielegalna siekiera. Dotarliśmy do końca tej wędrówki przez 20 polskich nazwisk, które brzmią zwyczajnie, ale kryją w sobie niezwykłą historię. Bednarz i Bartnik, Flis i Karczmarz, Cieśla, Tkacz, Kołodziej, Szewczyk, Rybak, Stolarczyk, Kucharczyk, Kupiec, Ślusarski, Garbarz, Kramarz, Stelmach, Ogrodnik, Piwowar, Zdun i Leśniewski. 20 zawodów, 20 epok, 20 dróg do przeszłości, które istnieje nie w muzeum, lecz w języku. I jest w tym pewna głęboka prawda, której szkoła rzadko uczy. Historia nie należy tylko do królów i rycerzy. Należy też do bednarza, który klepał swoje beczki przed świtem przy kagańcu. Do Bartnika, który wspinał się na starą sosnę w środku puszczy, obezwładniając pszczoły dymem, by zebrać ich miód. Do Flisaka, który spędził całe lato na Wiśle i wrócił do domu z workiem groszy za pracę na rzece. Do Karczmarza, który przez całą noc pilnował, żeby nikt nie zrobił krzywdy sąsiadowi. Do Zduna, który przed wiosną obchodził polskie wsie i naprawiał piece po zimie. Ci ludzie nie zapisali się w kronikach Jana Długosza. Nie mają portretów pędzla mistrzów ani płyt nagrobnych w katedralnych kryptach. Ale zostawili po sobie coś trwalszego od Spiżu. Zostawili nazwisko, które ich potomkowie noszą do dziś, nie zawsze wiedząc, skąd ono pochodzi. Teraz już wiecie. I jeśli nazywacie się Bednarz lub Bartnik, Flis lub Kołodziej, Rybak lub Zdun, wiecie, że nosicie w sobie ślad człowieka, który nie tylko żył, lecz pracował, budował, spławiał, pilnował i służył. I który przez to skromne codzienne życie stał się niewidzialnym fundamentem historii Polski. W następnym odcinku wrócimy do innej warstwy polskich nazwisk. Do tych, które nie mówią nam o zawodzie przodka, lecz o miejscu, skąd wyruszył. O wsiach, dolinach, rzekach i miastach, które dawno już przestały istnieć, lecz które żyją nadal w nazwisku wymawianym każdego ranka przy śniadaniu.